No właśnie, to pytanie zadają sobie wszyscy, nie tylko internauci, ale także my, Zostańcie z nami. bo warto. Witamy Was serdecznie w kolejnej sesji Q&A z Toyotą, a witają się z Wami zażarci i żarliwi toyotowcy, czyli Maciej Kilim. I oczywiście Robert Mularczyk. Witajcie, witajcie. Kochani, spotykamy się z Wami dlatego, że znów pojawiła się cała seria pytań w internecie dotyczących rynku, końca roku, dostępności samochodów, wyprzedaży i tak dalej. To oczywiście dotyka też Toyoty, więc postaramy się na nie razem z Maćkiem na tyle, na ile umiemy, odpowiedzieć. Pojawiają się pytania w stylu: ile jeszcze będę czekał na mój zamówiony samochód? Nikt nie potrafi określić do końca u dealera czasu dostępności tego auta. Oczywiście to są pytania z rynku, nie tylko z Toyoty. Eksperci podają, że problemy produkcji będą trwać jeszcze przez cały 2022 rok. Kiedy odbiorę moje auto? Zacznijmy może od naszego podwórka europejskiego, bo w Europie, moi drodzy, mamy 8 fabryk. Z tych 8 fabryk na dzień dzisiejszy 6 idzie pełną parą. W tym nawet te nasze polskie w Wielczu, Laskowicach i Wałbrzychu, które idą nawet ponad parę. Zwłaszcza te nasze, bo nasze pracują jeszcze więcej niż zwykle. Do tej pory tydzień był 5-dniowy, od kilku tygodni jest on 6-dniowy dla naszej fabryki. Przez 6 tygodni mamy podobno w realizacji 6-dniowy tryb pracy w fabrykach polskich Toyoty. I z tych 8 europejskich, tak jak powiedzieliśmy, 6 pracuje pełną parą, jedna troszkę nie domaga. No tak, ta fabryka jedna, która troszkę nie domaga, to jest fabryka francuska Yarisa. Tam jest produkowany Yaris i Yaris Cross i to są faktycznie te samochody, którymi dostępnością jest nieco gorzej. Natomiast te problemy pewne, które mieliśmy, to był tak naprawdę wrzesień. To był ten moment, kiedy nasze fabryki stanęły na okres 2-3 tygodni, mniej więcej tyle. Natomiast w tej chwili informacje, które mamy, są takie, że po pierwsze, to co powiedziałeś, wszystkie nie licząc tej jednej, pracują pełną parą. W pierwszym kwartale roku 2022 fabryki są w stanie nadbudować tą stratę, która była spowodowana we wrześniu. Jak ktoś umie liczyć, to się doliczył pewnie w tej chwili, że powiedziałem 6 z 8. Maciek powiedział o jednej, która słabiej pracuje. No została nam jeszcze jedna, to jest ta fabryka w Kolinie, która w tej chwili stoi, ale stoi nie bez powodu, bo tam następuje przezbrojenie linii produkcyjnej ze starego Aygo No na to nową no, generację. no tak, tam aktualne Aygo już nie jest produkowane, nowe jeszcze nie jest produkowane, to będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku, więc tam sytuacja jest trochę inna. Tak jest, no to polećmy z tematami dalej. Kolejny palący temat w tej chwili w motoryzacji w Polsce to wyprzedaże. My Polacy lubimy kupować na wyprzedażach, to udowadnialiśmy od lat. Każdy chciał dostać samochód z danego rocznika w bardziej korzystnej cenie. W Toyocie zawsze były te wyprzedaże, zawsze były upusty. No a teraz pojawiają się pytania w internecie, czy w tym roku nie będzie wyprzedaży, czy w tym roku w ogóle ktoś myśli o wyprzedaży, czy Toyota będzie miała wyprzedaż? Już jest. Wyprzedaż rozpoczęliśmy tydzień temu, także jak najbardziej jest wyprzedaż. Oczywiście ona będzie nieco mniejsza niż zwykle. W tym roku na dzień dzisiejszy mamy około 4,5 tysiąca samochodów. To jak na Toyotę nie jest dużo. Pamiętam historycznie 10-13 tysięcy samochodów jest. wyprzedaży, tak drzewiej bywało. Natomiast w grudniu te samochody jeszcze powinny być. Wiadomo, że już będzie im później, tym trudniej. I to praktycznie większość samochodów w dobrej dostępności, oczywiście nie licząc Yarisów, o których już Bo to mówiliśmy. fabryka francuska, nie Tak domagająca, więc nie mamy tych samochodów. Porada od insidera: jak chcecie w tym roku kupić Toyotę na wyprzedaży, to raczej nie czekajcie, bo może zabraknąć wyboru w kolorach czy w wersjach. Tak, tutaj na pewno z dostępnością jest dużo gorzej niż było w ubiegłym roku, natomiast te samochody warto sprawdzić. Do kiedy, Maćku, szacujesz, że nam tych aut wystarczy na wyprzedaży? No tak jak wspomniałem, to jest jakieś jeszcze 3 tygodnie powinno wystarczyć, potem on będzie. Czyli od stycznia rocznik 22. Tak, od stycznia rocznik 22, ale może tu też warto powiedzieć, że rodzaj promocji przygotowaliśmy na rocznik 22 także. Więc jeżeli dzisiaj rezerwujesz auto, rezerwujesz je po dzisiejszej cenie. Niezależnie, że styczniowa produkcja będzie droższa, albo na przykład w marcu podniesiemy na model X cenę, dzisiaj kupujesz go po cenie dzisiejszej. To jest pierwsza rzecz, ale nie chodzi tylko na to kupowanie. Nawet ważniejsze, że nie tylko cenę gwarantujemy, ale gwarantujemy także ratę. To znaczy, niezależnie jakie będą warunki finansowe za 2-3 miesiące, dzisiaj zamawiając auto, zamawiasz je na warunkach dzisiejszych. Także to też jest dodatkowa, ważna informacja dla klientów, którzy chcą mieć tą pewność, chcą wiedzieć, za ile auto kupią. I to też nieważne, czy zamawiamy samochód, rozumiem, z silnikiem konwencjonalnym, czy z hybrydną.
Tak, oczywiście, że to nie ma znaczenia. Głównie hybrydę, bo przede wszystkim sprzedajemy hybrydy w tej chwili. To już jest gro naszej sprzedaży. No to kolejna porada insiderowa od toyotowców. Pamiętajcie, hybrydy zużywają mniej paliwa w mieście. One bardzo dużo tej jazdy po mieście wykonują w trybie elektrycznym, więc jak przy dzisiejszych cenach paliwa chcemy oszczędzać, to No może tak. warto pomyśleć o Nie mamy hybrydzie. wpływu na cenę paliwa, ale na to, ile zużywamy paliwa, ile nasz samochód zużywa paliwa, już mamy. A hybrydy zdecydowanie zużywają benzyny mniej. No dobra, Maćku, wywołaliśmy temat. Auta będą drożały, sam to powiedziałeś i to jest chyba jakiś proces nieunikniony, to może opowiedz, o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego one mają drożeć? Bo takie widzimy się? Po pierwsze, koszty produkcji, one niestety rosną i to rosną już od miesięcy. To przede wszystkim koszty stali, ale także innych komponentów, one są coraz droższe. To jest pierwszy powód bardzo, bardzo istotny. Koszty logistyczne to drugi powód. Jeżeli rosną ceny paliwa, my importujemy samochody, także z Japonii, nawet ze Stanów Zjednoczonych, no tam koszt logistyczny rośnie zdecydowanie. No i kolejny powód, chyba nawet najważniejszy, powiedziałem, że jesteśmy importerami. Kupujemy samochody w euro. Tylko w tym miesiącu złotówka osłabiła się o 3,5%. To znaczy, że dziś, jeżeli my kupujemy samochody z fabryki, płacimy za samochód o 3,5% więcej niż miesiąc temu. Ale to też nie wszystko, bo to, że osłabia się złotówka, to jest jedno, a drugi problem, który mamy my w Toyocie, to to, że umacnia się jen japoński. I znowu w ostatnim miesiącu w stosunku do euro jen umocnił się około 3%. Więc w sumie jak popatrzysz sobie na samochody produkowane w Japonii, ale nie tylko samochody, także komponentów bardzo dużo jest sprowadzanych do samochodów produkowanych w Europie, no to koszty wzrosły tylko z uwagi na kursy o 6,5%. Czyli taka tylko w RAV4 ciągu czy miesiąca. Camry No tak, no to może są... mogłaby kosztować teoretycznie więcej niż obecnie ona kosztuje w salonach, gdyby tak bardzo drobiazgowo podejść do kursu. Zdecydowanie tak, natomiast my się staramy to rozłożyć. To nie jest tak, że kurs wskoczy na ten pułap i na nim się zatrzyma. Miejmy nadzieję, że prędzej czy później zaczyna spadać, dlatego Czyli staramy bierzemy się jakieś ryzyko rozciągnąć. kursowe na siebie. Tak, niemniej no, trzeba być świadomym, że sytuacja no, nie jest komfortowa dla importerów w tej chwili. A wracając jeszcze na moment do wyprzedaży, to trafiłem na takie zapytanie chyba do nas skierowane. Dopiero co podnieśliście ceny, to teraz łatwo jest zrobić taką sztuczną wyprzedaż, spuszczając z tej podwyżki. To może się troszkę do tego odnieśmy. Przede wszystkim to, co najważniejsze, to ceny głównie podnosimy na rocznik 22. Tak? W związku z tym, mówiąc o wyprzedaży, a więc samochodach z rocznika 21, no to dla nich lepiej, bo ta wartość, różnica między samochodem z rocznika 22 a tego z 21 jest większa. Ale to jeszcze raz uświadommy, że rocznik 22 rośnie ze względu na zmiany cenowe i obciążenia cenowe, rośnie cena tego rocznika, ale 21 na wyprzedaży względem regularnej wartości 21 rocznika maleje. Minimalnie zmalała, tak, jeszcze nawet. Także ta oferta jest. Warto sprawdzić, porównać. Jak mówię, samochodów jest niedużo, ceny na nowy rocznik są wyższe, w związku z tym tu nie ma powodu, żeby... Zależy, oferta kiedy była będziecie to oglądać. Jak odpaliście ten film w styczniu, to już chyba nie ma co sprawdzać tych wyprzedażowych. Proponujemy wtedy rocznik, jeżeli Toyota, to rocznik 22 produkcji. Maćku, to jeszcze temat ProAce'a. Dlatego, że pojawiają się pytania, zamówiłem ProAce'a, czekam, doczekać się nie mogę. To tak nie po toyotowemu zupełnie. Zwłaszcza to nie jest po toyotowym w odniesieniu do tego, co powiedzieliśmy Dokładnie, wcześniej o naszej dokładnie. dostępności. No ale Znaczy, kawa na wodę. fabryki ProAce'a nie są fabrykami Toyoty. prawda. Trzeba powiedzieć. My samochody te kupujemy od naszych kooperantów. Natomiast tam też są dwie fabryki. ProAce City jest produkowany w Hiszpanii, ProAce duży we Francji i tu z tymi fabrykami też jest nieco inaczej. O ile rozmawiamy o mniejszej ProAce City produkowanym w Hiszpanii, tu większych problemów nie ma z dostępnością aut. Nieco gorzej jest z fabryką francuską. Natomiast, no cóż, jak powiedziałem, to nie do końca jest nasza fabryka i nie Musimy do końca... uszanować ten biznesowy model produkcyjny naszych kolegów, kooperantów Ładnie to ująłeś, ładnie to i ująłeś. po prostu cierpliwie poczekać na ProAce'y. A jak ktoś nie chce czekać na wersje osobowe ProAce'ów, chociażby tych mniejszych City, no to proponujemy rozejrzeć się za bieżąco dostępnymi samochodami osobowymi dużymi, takimi jak Highlander Tak, czy RAV4. natomiast tutaj też, ponieważ w ogóle patrząc na rynek z samochodami dostawczymi, dostępnością jest no niedobrze, to i tak patrząc na dostępność tego ProAce'a na tle innych aut nie jest aż tak źle, Robercie, naprawdę. Co widać też po sprzedaży i rynku, ale to już my śledzimy te słupki, nikogo z Was nie zmuszamy do tego, żeby przeglądać bieżące statystyki sprzedaży miesięczne czy roczne. Także jak widzicie, tematów trochę się narodziło, mam nadzieję, że
Wytłumaczyliśmy Wam mniej więcej mechanizmy i pokazaliśmy, jak to zwykle u nas kawa na ławę z ręką na sercu, jak to wygląda, gdzie jest dobrze, gdzie jest bardzo dobrze, a gdzie można by coś nieco poprawić w tym rynkowym modelu biznesowym Toyoty. Aczkolwiek na większość czynników nie mamy większego wpływu, bo one są zewnętrzne niestety, ale staramy się, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla klientów mimo wszystko. Tak jest. Także życzymy Wam zdrowia, spokojnej końcówki jesieni i dobrej zimy ze świętami gdzieś tam przed nami. Nie życzymy jeszcze wesołych świąt, bo być może się jeszcze przed świętami zobaczymy w kolejnej sesji Q&A-owej. Ale zdecydowanie życzymy udanych zakupów wyprzedaży także Toyotowej. To jest menadżer. Dziękujemy. Dzięki.